Niestety były jakieś opóźnienia z samolotem. Czekaliśmy 2,5 godziny pod bramką, a teraz przypędzili nas do innej bramki, także zmieniamy bramkę, zmieniamy samolot. No i zobaczymy, czy uda się zdążyć w ogóle na lot z Stambułu do Warszawy, bo przy takim opóźnieniu już możemy nie zdążyć, a w dodatku jeszcze nie dostaliśmy w Brisbane karty pokładowej i check-inu na ten ostatni lot Stambuł-Warszawa, więc nie wiem, czy się to w ogóle uda. No ale zobaczymy. Weszliśmy do kolejnej bramki, kolejna kontrola bezpieczeństwa i teraz zdają takie ścisłego zarachowania paczki chipsy plus woda. Zdaje się, że trzeba przedstawić kartę pokładową, no bo ktoś mógłby wziąć sobie 2 paczki chipsów zamiast jednej. Tu, kochani, swoją naszą paczki. Dostaliśmy wodę, chipsy i wszystko, co potrzeba do życia. Nowa godzina wylotu 3:35. Ja Niestety odwołali nam lot, samolot jest uziemiony. Mamy iść do hotelu, odebrać bagaż. No i tak, teraz stoimy w kolejce po jakieś pomarańczowe karteczki, które pozwolą nam stąd chyba wyjść i wejść jutro bez problemu. Nie wiem, o co chodzi. No ale musimy wziąć te karteczki. Ja już mam. Zaraz Iza też dostanie. Kochanie, proszę, zostajesz nagrodzona orderem z ziemniaka. dziękuję. Pomarańczowy sticker. Masz tu paszporty, musimy iść, tak? Przełożyłaś coś, że teraz ładniej wygląda, dobra. Żeby było z dobrej strony. Dobrze. No, przygoda. Idziemy do autobusu. Musimy odebrać. Dobrze, że w tą stronę, bo w stronę wakacji byłoby gorzej. No, niektórzy tu lecą na wakacje. My nie, na szczęście. Zapalili lampki, jedziemy. 4:10. 4:10. Mam nadzieję, że nie będziemy mieć porannego lotu, bo zamierzam się wyspać. Dookoła głosy Europejczyków marudzących w wszystkich językach. Jedziemy przez Singapore by night. Mamy już windę, mamy już hotel, pokój, 9 piętro. Hotel ma nawet 18 pięter, może więcej. Dobra, wchodzimy. No, nagrywam. 139. Proszę wejście. Mogliśmy mieć lepszy widok z 15 piętra. Możemy jeszcze kogoś zakwaterować, mamy 3 łóżka. 3 łóżka? Wow. Ja nie śpię sama. Dobra, ja też. My tu myśleliśmy, że normalnie będą jajka jak wszędzie. A to chińskie śniadanie. Większość z tego to jakieś potrawy obiadowe. No bo zeszliśmy na dół na śniadanie do hotelu naszego pięknego. Hotel jest ładny. Wszystko się błyszczy, windy pięknie, cicho jeżdżą, szybko jest, wszystko nowiutkie. Pokój jest fajny, a na dole śniadanie, słuchajcie, ryże, fasole, potrawki z kurczaka i innych zwierząt, owoce morza. No, dopiero na samym końcu znaleźliśmy jakiś mały kącik z jajkami. Ale już były na wykończeniu, już ich nie ma i nie dołożyli nowych. Ja wziąłem sobie na zachętę takie tu dim suma jakiegoś zielonego. To tu jest w środku. Jakaś zielona pasta. Dim sum to jakiś taki puree z jakichś warzyw na słodko. Jak twoje wrażenia? Ja śpię, nie chcę nic nagrywać. Najedzona już jesteś? Mówię, że śpię, nie chcę nic nagrywać. A, okej. Ale zobaczcie, taki zestaw egzotyczny sobie wziąłem na drugie, a na końcu można jeszcze dojeść sobie lodem z lodówki. No to są lody. Powiem wam, że lody na śniadanie. Super pomysł, pierwszy raz jem. Za to mają profesjonalny automat z kawą, to w Australii takich nie było, także za to pochwała. Nie wygląda tak źle jak na... Ile już lecimy? Mi już się wszystko pomieszało. I zaleci dużo dłużej niż ja. Chyba jesteśmy w drodze od 11, no 24 godziny, bo tu już Brisbane jest 12:39, to prawie 24 godziny, no. Wow. Ponad.
Ponad? O 11 mieliśmy samolot. No, ale 12:40 jest Brisbane teraz, no tak. No to tak, to 25,5 godziny. Robot fajny, no. Robot zbiera brudne naczynia. No, robot zbiera brudne naczynia. A śniadanie jest ciekawe bardzo. Jak tam wziąłeś sobie ryżu trochę? Białą. Bo myślałam, że nie ma jajek, więc mówię, to się ryżem przynajmniej najemy. Słuchajcie, lot mamy przełożony o 24 godziny ponad. Z 23 wczoraj na 23:55 dzisiaj. No jesteśmy w hotelu, rano zjedliśmy śniadanie i co dalej, nie? Okazuje się, że możemy spokojnie zrobić check-out wieczorem. Mamy oprócz śniadania wliczony obiad i kolację. Nie wątpię, że to będą te same resztki ze śniadania, które są tutaj zrobione. na Ale śniadanie. przynajmniej spróbuję. Ale przynajmniej spróbujemy. Nie wiem, czy dadzą też gofry i hash brownsy na obiad i kolację. No zobaczymy. Może oni w ogóle tu nic nie zmieniają, tylko stoi cały czas się podgrzewa, nie? Ale lody na pewno zjem na kolację i obiad. No dobra, może tylko na kolację. Słuchajcie, idziemy na miasto. Jest upał 32 stopni. No. Nie ma czym oddychać. Czuć. Będziemy się chować w klimatyzacji. Coś czuję. O, najlepiej jest stać tutaj, nie? Możemy stać. To jest Ja klima. mogę się stąd nie ruszać. Leci klima, jak się otwierają drzwi, to Ale- jest lepiej. Ale to może się zaziębić. Bo to tak z takich 30 do 15 wchodzisz od razu, jakbyś wchodził do lodówki. Wszystko z durianem można kupić. Pierogi. Nie, tu są chyba same duriany. Jakbyś chciał mi kwiatki kupić, to tutaj też jest paczkomat z kwiatkami. Jakie piękne róże. Numer 3 mi się podoba. Dobrze schłodzone, Ale więc ta szóstka i dwójka też jest ładna. wszystkie byś chciała. Jakbyś mi kupił, to bym nie pogardziła, tylko że w tej pogodzie nie wiem, jak długo by wytrzymały. Chodnik zamknięty, trzeba sobie radzić. Okay, yeah. Our gelato here consists of 6 flavor, yeah. Okay, our first flavor will be the fish. Czy on powiedział the fish? Yeah. Lody o smaku ryby? Okay. Our second flavor will be the pistachio. Our third flavor will be the honey jasmine. Our fourth flavor will be the chocolate.
Trochę cienia, co? No ale i tak tu duszno jest. Jest tak gorąco, że ludzie tutaj przechodzą w przejście podziemne, gdzie jest klima i sobie kładą się na betonie, żeby tylko się trochę schłodzić. Wleźliśmy, nie wiem jak chcemy wyjść. Mają tu nawet piekarnię Jugosławia, gdzie sprzedają burki i różne inne bałkańskie przysmaki. Burek nawet jest w smaku pieczarkowym, to nigdzie tego nie widziałem poza Singapurem. Pod takim widokiem, z którego jest znany Singapur najbardziej chyba. To jest Marina Bay Sands Hotel, zwany również Trzy Palce, Three Fingers, z uwagi na te bardzo charakterystyczne trzy wieże. Na górze jest taras widokowy i tam są ogrody. Można tam wejść, podziwiać panoramę miasta, jeżeli jest się gościem. Nie jestem pewien, czy też jest to otwarte dla zwiedzających z zewnątrz, ale no ten widok jest taki bardzo... Mogli nas tutaj wczoraj zakwaterować. Mogli nas zakwaterować tutaj, no byłoby lepiej. Jak widać, coś tu jeszcze jest cały czas budowane. W Singapurze każdy metr kwadratowy jest na wagę złota, więc nic się nie może zmarnować. Jesteśmy pod rzeźbą Syrenolwa. Lew morski, nie wiem jak to nazwać, Merlion po angielsku. To jest wybudowana jakiś czas temu rzeźba, którą tu postawiono i to jest symbol Singapuru. Taka mieszanka lwiej odwagi z morskim charakterem miasta. Wybrali sobie taką syrenkę lwa, no i tego się trzymają. Ludzie przychodzą sobie, robią zdjęcia, jest to ogólnie bardzo ładny teren spacerowy nad samą wodą, troszkę wieje wiatr, więc jest większy przewiew niż w środku dusznego miasta. Widać słynne budynki, widać centrum finansowe. No, fajne ogólnie miejsce, są restauracje, knajpki, można sobie usiąść. No, na spacer to jest dobre, zwłaszcza w takim spiekocie, to jest odrobina oddechu. Może pokażę jak to wygląda na żywo, z dobrej strony, o. To jest nasz Merlion. Proszę bardzo. No jak widać, ni to syrena, ni to lew, ni to ryba, nie wiadomo. I co, jak to wygląda według Ciebie? Brzydko, takie straszydło. No ale co to jest? Nie wiem. Ni foka, ni smok, ni ryba. It is half man, half bear, and half pig. Nie mam pojęcia. Jakaś taka ryba w peruce, nie? Peru? No takie małe loczki. No nie wiem, dziwne. W każdym razie dziwne. Nie, no dobra, może faktycznie coś w rodzaju ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra, o. Wałęsa miał rację. I'm talking, of course, about man, bear, pig. Tutaj mamy taki posąg. Mamy posąg nad zatoką. Podszedłem zobaczyć, jest tabliczka, o co chodzi.
i okazało się, że to po prostu jest posąg lokalnego artysty, który przedstawia rodzinę miejscową, która wybrała się na spacer nad wodę, nad zatokę. Myślałem sobie, że w Polsce taki posąg byłby niemożliwy, bo to jest marnowanie publicznych pieniędzy, jeśli nie ma jakiegoś cierpienia, jakiegoś konfliktu, jakiejś krwi, jakichś łez. No a tutaj sobie tak zrobili rodzinę nad brzegiem morza. Candy floss, popcorn. Cold drinks, sugar cane, popcorn, candy floss, popcorn. 饮料、甘蔗水、爆米花、棉花糖、玉米。 Cold drinks. No, to brzmi to z jakiegoś filmu dystopijnego, science fiction, gdzie ludziom powtarzają jakieś wyrazy, żeby ich indoktrynować. A może to po prostu jest okazja, żeby kupić sobie drinka i popcorn i nauczyć się trochę angielskiego albo chińskiego przy okazji, takie rozmówki. Jesz, uczysz się. Ciekawe. Upał jest taki, że ludzie tutaj chodzą w parasolkach, żeby się chronić przed słońcem. Ryby tu jakieś nawet są, nie ruszają się za bardzo w tym upale, pewnie im się nie chce. Zupa rybna. To jest coś chyba, co mnie zaraz skusi. Nie z duriana, z awokado. Jak twój awokado shake? Coś nowego, nie? Mało słodkie, ale mogę. Mało słodki może być. Ja ci zrobię lepszy w domu. W Indonezji i w Malezji piłem lepszy, ale za to tańsze. Gorąc taki, że sobie zapodaliśmy piwko. Co, podoba ci się wybór piw? No wybór piw jest taki, że mam ochotę na wszystkie. A jest ich raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 razy 3. 21. 21 piw. I to taki z takim ładnym widokiem. Myśmy za krótko zdecydować. Powinniśmy zostać dłużej. Może ten samolot jeszcze nam przełożą Na niedzielę. na niedzielę. Ja kupiłem z tego szerokiego wyboru Double IPA. Pod każdym piwem są nuty, które można tam znaleźć. Tu jest chyba to mango, pomarańcza i coś jeszcze. A u Izy, co to jest? Co ty Passion pijesz? fruit, Tak? lemon i mango? Chyba tak. To jest jakiś pale ale? Dream. Dream Pale Ale, tak? Tak. No to Dream Blonde Ale. Blonde Ale. Okej, to zdrowie. O, moje super. No moje dobre bardzo. Super moja. Idealna. Kto by pomyślał, że znajdziemy się w Singapurze i będziemy sobie pić dzisiaj piwko. Ja już myślałam, że ja tu dzisiaj już o tej godzinie to będę siedziała przy biurku i będę klepała maila. Okazało się, że... Los chciał inaczej. A to wszystko na koszt Turkish Airlines, który nam zafunduje 600 euro na łebkę odszkodowanie. Na Także to liczymy. pijemy piwo dzisiaj bez ograniczeń. Nie pogardzimy, jeżeli troszkę budżet się podreperuje. Dokładnie. No i jeden dzień tutaj. Dla mnie to jest win-win. Ja mam wolne, no i musiała wziąć jakieś chorobowe takie na wypadki nadzwyczajne. Sił na siłę wyższą. No tak, no ale jest uprawniona. Trzeba wreszcie wykorzystać. Dokładnie. Nie brała przez 28 lat,
teraz wzięło. No nie gadaj, że tyle pracuję. Ty może pracujesz krócej, ale intensywnie tak, że wychodzi ci stażu lat więcej. To powinna być 2 razy większa emerytura za to. Oby. Przynieśli nam fajne naczosy. No, fajne. No, wygląda naprawdę spoko. Jeszcze zamówiłem takie jedno, które ma chyba passion fruit czy coś takiego. I mają tylko w szklance, nie mają w kubku. Mają tylko 0,3. No dobre, ale to już jest takie zatrąca o smakowe piwo, a to już takie nie jest. Nie, ja to mogę wypić całe. Nie, spoko, możemy się podzielić. Ale nie kupiłbym Tak. tego. No, to już jest takie smakowe. To już takie smakowe, Ale nie? takie ciekawe. Nie takie, bo nie takie siki, bo te smakowe to czasami są takie siki. Tak, ale chodzi to o to, jest wiesz, co takie- chodzi, że jest piwo, które jest normalny IPA, ale no ma jakieś tam nutki No czegoś, nie? A tu jest wyraźnie dosmaczone już takie, żeby było nie No, owocowe. mi smakuje to. Tak. Proszę, 0,3 szklanka, tym razem $21. Boże, tyle pieniędzy wydałeś na piwo? Cut, cut, cut. I'm falling. Ja nie będę śpiewać. No. Musimy iść na karaoke. Koniecznie. Może w Singapurze jakieś są. Tak. Będziemy śpiewać jakieś chińskie piosenki popowe. Miasto jest bardzo gorące, bardzo parne. Jesteśmy nad zatoką, więc jest trochę wiatru, więc troszkę lepiej. Jest to miasto powstałe na bardzo małej wyspie. Była tu kontrola brytyjska. No, ludzie mówią tu dobrze dosyć po angielsku dzięki temu. To, co jest fajne tutaj, to jest właśnie mnogość tej kuchni. Można dostać każdą kuchnię z każdego miejsca na świecie. Jakbyśmy tu zostali przez tydzień, byśmy mieli taką wyżerkę. My mamy tylko jeden dzień, więc zadowalamy się piwem i naczosami. A ja dodam, że wszyscy są tutaj elegancko ubrani. Dziewczyny są w ładnych sukienkach, czy niektóre mają nawet parasole ze sobą i to takie pod kolor sukienki, żeby było elegancko. Faceci też w koszulkach albo w koszulach. Naprawdę super. Wszyscy coś nakręcają, jakieś rolki. Co chwila są jakieś instagramerki, które kręcą filmiki. Bez przerwy ktoś coś gada do telefonu, także naprawdę dużo się dzieje. Na Centrum Seksu i Biznesu, tak, ludzie są przywiązani do marek, widzę dużo markowych ciuchów, dużo takiego bling-bling, dużo na pokaz, ładne samochody, szare, białe, czarne, ale nie boją się kolorów, jest parę fajnych, kolorowych samochodów też widziałem. No i co powiedzieć, no jest mnóstwo sklepów, mnóstwo galerii handlowych, mnóstwo wieżowców, widać, że to jest miasto, w którym możesz i lubisz wydawać pieniądze. Jest tu parę zielonych terenów, ale głównie to jest beton, sklepy, autostrady, samochody. Ale jest tutaj naprawdę zielono, jest dużo krzewów, drzew, przy chodnikach, przy parkingach, również w centrach handlowych, więc naprawdę taka roślinność egzotyczna i bardzo ładnie to wygląda i super się komponuje z tym miejskim betonem. A jeśli ktoś chce trochę oddechu od tej betonozy, no to są też ogrody botaniczne, jest ogród orchidei, do którego się może udamy. Jest dużo takich przestrzeni nad wodą, jest zoo, jest taki rezerwat ptaków, gdzie można obserwować ptaki, także to jest bardzo takie przyjemne, stworzone dla ludzi. No bo jest tu jednak tłok, jest tu jednak duże zagęszczenie i to miasto może zmęczyć czasem, jeśli się chce mieć troszkę oddechu. No jest dużo mieszkańców, tak, mały kraj, ale też jest bardzo dużo turystów, więc czego się spodziewać, jak nie tłumu. I ekspatów, bo Singapur jest dużym międzynarodowym centrum biznesowym. To miasto zostało założone na początku XIX wieku przez Brytyjczyków, była tu mała osada malajska i od tego czasu wyemigrowało tu sporo Hindusów i Chińczyków. Chińczycy akurat stanowią w tej chwili 75% populacji i mają znaczną siłę tutaj ekonomiczną i polityczną, ale formalnie dwie pozostałe grupy etniczne, Hindusi i Malajowie, którzy są tutaj tubylcami. Konstytucja dba o to, żeby we władzach byli reprezentowani w równych proporcjach. A Singapur swą potęgę zbudował na cieśninie Malakka, przez którą przepływa większość handlu między Europą a Azją. I jest to bardzo strategiczna i ważna cieśnina dla żeglugi światowej. I Singapur ją właśnie kontroluje tutaj razem z Malezją. Dlatego taki wyrósł gigant ekonomiczny. Malutkie państewko, ale ta wyspa jest naprawdę bardzo mała, ale robi robotę. Także wypiliśmy piwko, zjedliśmy naczosy
I ruszamy dalej. Muszę jeszcze powiedzieć, że oni tu naprawdę nie lubią, jak ludzie piją alkohol. To znaczy lubią, jak dostają podatki z tego, bo piwo, wszystkie alkohole są tu bardzo drogie. Singapur jest znany z drogiego alkoholu i tak jak w sklepach widziałem, że był trochę tańszy niż w Australii, w której jest też drogo, tak tutaj w barze moje piwko, pół litra, $20. To jest 60 zł. No to jednak jest cena, która robi wrażenie. Singapur na piechotę ma swój urok. Co? Singapur na piechotę. Podobno są tutaj wydry, czyli jednak ni pies, ni wydra. Może źle powiedziałem. Może to była wydra. No dokładnie, może tak. Była jakaś wydra. Chińska wydra. Ładne parki. A nie sobie zostać na dłużej. Wiesz, tak 2-3 dni, nie? Tam dłużej to pewnie nie. O, patrz, ma jakiegoś takiego drona jak ty. O. Lata sobie dron, no. Jest tak Głośny ten dron. głośny? A. No, słychać go. Ludzie sobie siedzą pod takimi wentylatorkami. Ale Iza sobie też uruchomiła. Wow. Coś zdechło. Nie odnajduję się. O, Myślałam, że to jest jakiś guzik, a tu się okazuje, że to działa na na wykrywanie. wykrywanie ruchu. Face ID. Trzeba chodzić dookoła, żeby się jak będziesz chodzić, jak będziemy chodzić tak dookoła, to będzie się kręcić. A jak nie będziemy chodzić, to się nie będzie kręcić. I co, jak ci się Wydaje podoba? mi się, że tutaj jest ta czujka, która to No. łapuje. No spoko, fajne. Spoko, rozwiązanie. fajne, nie? Darmowy wiatrak. Tak. Ale żeby to jakoś chłodziło, to bym nie powiedziała. Nie, taki bajer bardziej. Powiem wam, jakby te wakacje jeszcze nie były dość intensywne, zafundowaliśmy sobie jeszcze jednodniowy pobyt mocnego zwiedzenia w Singapurze. No już chyba z ulgą przyjmę łóżko i własny pokój. Gracias. Może jeszcze jakieś piwko ci kupimy. Nie. Już wtedy w ogóle nic nie kupię. No to wodę chcesz kupić. Ewentualnie Red Bulla.
Trochę mamy zjazd energetyczny. Tutaj jest taki bardzo ładny most. Helix Bridge chyba to się nazywa. Taka spirala. Zaraz przy tym budynku w kształcie Izaak to mówi otwartego mango. Ja mówię, że to jakiś kwiat lotosu albo orchidea. Albo my tutaj wychodzimy za tą budową, tak? Tak. Tak, tu jest bliżej, no. Nie będziemy musieli potem znowu. No nie. Ale tam Nie, przy hotelu to będzie można, przy tym ogrodzie. Bardzo ładna kładka dla pieszych. Piękne widoki. Pogoda trochę już zelżała, chociaż nadal jeszcze to słońce przypieka. Przez chwilę nie to było jakby mnie, a teraz znowu świeci. Znowu wali, nie? Ja bym takie znaki dał przed każdym chodnikiem w Polsce dla rowerzystów. Po prostu pawiany wchodzą na ściany, żyrafy wchodzą do szafy, koguty wchodzą na druty. Taka jest kolej rzeczy w Singapurze. Jak się podoba w naszym ogrodzie botanicznym? No ładnie, no rzeczywiście chyba w nocy robi to lepsze wrażenie, no bo się świecą światełka, a teraz do tego taka kupa metalu i plastiku. Mamy takie drzewa podświetlane. Chodźmy tam może dalej. Jesteśmy tutaj w parku przy Marina Bay. Marina Garden at Marina Bay, chyba to się nazywa. I są takie drzewa tutaj. W ogóle nas nie widać. Są takie drzewa podświetlane, o. I za chwilę będzie jakiś pokaz światła i dźwięku z tym. I będziemy mogli zaobserwować, a potem lecimy już do hotelu. Tak. Metro, jak zwykle,
czyste, piękne, klimatyzowane, eleganckie. Jedziemy metrem, bo złowienie Ubera do hotelu okazało się problemem, bo nie mamy internetu. Tam, gdzie jest Wi-Fi, to jest w parku. Zanim byśmy tam doszli, gdzie on nas ma odebrać poza parkiem, to już by pewnie odjechał, poza tym nie byłoby kontaktu z nim. Trzeba mieć na drugi raz komórkę podłączoną do internetu na stałe, jak się chce Ubera łapać. Ale na szczęście jest tu metro. Chwilę nam to zajęło, ale udało się znaleźć właściwy peron i już jedziemy do hotelu, 8 stacji. Słuchajcie, kolacja jest też zajebista. Dużo różnych ryb, owoców morza. Te same lody, które już miałem. Różne jeszcze są owoce, arbuzy, melony, ryż, makaron. Makaron, tego ciekawostka, leży surowy. Pan bierze tyle, ile chcesz do garnka i za minutę ci daje ugotowany. Dużo krewetek, kurczaków, wszystkiego w stylu chińskim, ale są też sajgonki i jakieś śmieszne bułeczki. Także polecam ten hotel. Jest i sushi, jakieś homary nawet. O, jest jakiś stary ogórek z zupą z kurczotą. Stary ogórek. Pachniał w miarę nowo. Fish porridge, cokolwiek to znaczy, fasola, bułeczki. Spoko. Jak zwykle nie obyło się bez przygód. Nasza linia Nasza linia lotnicza, no co prawda nas odprawiła, ale nie mogliśmy wybrać miejsc w internecie, ani dostać kart pokładowych. Na miejscu maszyna na lotnisku wydała mi kartę pokładową i etykietkę do bagażu, ale i się nie chciała. Oczywiście przygód się dalszy. Tak, okazało się, że chyba się nie zgadza, bo nie jest wpisane jej drugie imię, Karina, tylko jest sama Izabela, no i tak. Ale była bardzo miła pani, nam pomogła. Nawet mimo, że moja walizka była za ciężka, 1,5 kg, to ona skomasowała nasze limity bagażu do 1 i zamiała parę kilo poniżej, więc wszystko się skończyło dobrze. No i teraz już idziemy do bramki. Już chyba chcę się pożegnać z Singapurem dzisiaj. Ja nie czuję nóg. No i odlecieliśmy. O. I za pierwszy raz wzięła wegę. Nie, rybę. A, rybę, okej. Rybę. Jak tam ryba? Ryba dobra. A co to za ryba? Słodkowodna, słonowodna? Nie. To ryba coś widziała. Duża, mała? Wielkości tacki. Dobra. Ja mam kurczaka, który jest w rozmiarze chicken tikka masala albo coś w tym rodzaju. No może być. Ale jednak żałuję, że nie rozdają tutaj wina w butelkach, tak jak w Qantas i coli w puszkach. Trzeba od razu pić to wszystko, co się dostaje. Dolatujemy już do Stambułu z opóźnieniem. Trochę nadrobił. 15 minut nadrobił, ale wygląda na to, że wylądujemy 5 minut po tym, jak ma wystartować nasz samolot do Warszawy, więc marne szanse. No chyba, że doczekają. Dostaliśmy w międzyczasie na śniadanko omlecik. A Iza, ty bierzesz gofra czy omlet? Nie, omlet. No omlet. A jeszcze jest druga w kolejce. Jajka i omlet. Nie będziemy się ten... A pan mi dał jedzenie, a teraz mówię, chyba bicie mam dostać z drugiej strony, nie? No oni tutaj się zajęli kimi. No dobra, okej. Co, omlet jak omlet? Dobrze. Żadnych tych. Śniadania zawsze takie same. No, śniadanie takie samo.
Ja w zasadzie zawsze biorę jajka. Raz chyba nie starczyło, nie wiem czy nie dostałem gofra kiedyś, ale już nie pamiętam. No ale mam jeszcze taką śniadałą sałatkę owocową z jakimś jackfruitem. Nie wiem czy to się nazywa jackfruit? No tak. Taki plamisty owoc. Tak, ale nie wiem, nie wiem, czy dragon? Co? Czy dragon? Dragon Fruit właśnie zawsze się mylą. W Stambule piękna pogoda, lądujemy. Stoimy, ale wygląda na to, że na środku płyty, więc pewnie będzie autobus, dodatkowo nas opóźni. Nasz samolot według planu miał do Warszawy już odlecieć 10 minut temu, więc nie robimy sobie wielkich nadziei. Może ktoś jeszcze tutaj nas powita w terminalu i szybko nas tam pogoni, ale raczej należy się przygotować na to, że będziemy na jakimś innym locie. Dobrze, mamy. W sumie to nie wiem, mamy kartę pokładową, ale to chyba nic nie zmienia, bo i tak będziemy na innym locie. A jednak rękaw, jest to mnie zdziwiło. Myślałem, że będzie autobus. Mają tutaj różne boarding passy już gotowe. Patrzcie jak ładnie, wyłożyli na biurko. Karty na stole, bardzo ładnie są przygotowani. Mają kartki z miastami, do których się leci. Trzeba podchodzić do odpowiedniego pana i brać swoją kartę pokładową, także super. No ale nasz lot niestety już poleciał, także dupa. Kochanie, niestety i załatwiłem nam kartki żywnościowe. Carl's Jr. możesz wziąć albo do Arby's. Ty zawsze ten coś załatwi. Myślę. Burgera zjemy przynajmniej. Myślę o tobie, żeby nie było, wiesz, płacić trzeba. No i lecimy przez Wiedeń dopiero o 17, także w Warszawie jakoś po 20. No. W domu o 22. Jest to skandal, drugi raz z rzędu nie ma Campari na lotnisku w Stambule, a jeszcze 2,5 tygodnia temu było. No moim zdaniem to jest jakaś zmowa. Zmowa, na szczęście lecimy przez Wiedeń dzięki Turkish Airlines. Turkish Airlines dba o to, żebyśmy nie zostali bez Campari, więc nie wrzucili nas na bezpośredni los do Warszawy, tylko z przesiadką, gdzie Campari jest drogie, tylko w Wiedniu, gdzie jest tanie. Więc mamy. Boże, to przez to Campari nie lecimy bezpośrednim? No, ja mówiłem im, żeby słuchajcie, Sam ty to zorganizowałeś. przez jakieś lotnisko nas wyślijcie, gdzie można kupić butelkę. Mój Boże. No, ciężko, ale jeszcze siedzimy tutaj, trochę się spać, potem pójdziemy coś zjeść i polecimy chyba, nie? No, mam nadzieję. Idziemy spieniężyć nasze vouchery na żarcie. Okazuje się, że w Arby's, w naszej ulubionej knajpie ze Stanów, która ma tutaj trochę inne menu, mają dla voucherowców małe ograniczone menu, a Iza już widziała Ja siebie. już tutaj chciałam jakieś frytki, myślałam. Iza już miała dalekosiężne plany na niezłą ucztę. No to dobra, to jak chcesz to usiąść, to ja ci wezmę tego. Dobra. Kilka, tak? Rozpoczynamy końcowy etap naszej 6-godzinnej podróży. naszego ostatniego odcinka. Środkowy odcinek ostatniego odcinka przedostatniej 60-godzinnej podróży. do domu.
ponieważ lecimy do Wiednia. Żartowałem sobie, że dostaniemy sznycla. No i proszę, przyszedł sznycel. Jak twój sznycel, kochanie? Dobry, z kurczaczka, nie? Wersja mini. Wersja mini sznycel po turecku, czyli z kurczaka, no dobry. W sumie chyba lepszy Schabowy z kurczaka. niż to poprzednie posiłek. Już idziemy w Wiedniu na nasz ostatni lot. Miejmy nadzieję, że jest nasz ostatni lot. A nie, że ktoś teraz nam powie, że lot odleciał i przekieruje nas chętnie do Warszawy przez Kopenhagę i Madryt. No mamy jeszcze 50 parę minut. Powinno być ok. Trzeba znaleźć bramkę. No i chyba poszliśmy za daleko, bo tam nie było kurde nic innego. Jesteś pewien, że nie było? A ja nie wiem. No i musimy wyjść i przejść przez security znowu. Morfa mać. Z pozytywnych rzeczy to jest, że kontrola bezpieczeństwa poszła bardzo szybko i że mają możliwość skanowania płynów, co zaoferowali w przypadku mojej wody, ale nie było to potrzebne. Z negatywnych rzeczy to, że wszyscy tu ruszają się bardzo powoli, nie są zbyt mili, a lotnisko przypomina taki syfny dworzec. Taka jest. Polskiego piwa, tak? Polskiego piwa to się No i jesteśmy w Warszawie. Teraz już się nie możemy spieszyć ani na nic nie spóźnimy. Do naszego Ubera i do łóżka. Jak się czujesz? Jak się czujesz na polskiej ziemi, kochanie? 65 godzin, no. Trochę żeśmy zabalowali, co? Ale pogoda ładna. Co? nasze walizki wyjadło. No walizki, no właśnie. I piwa. Coś tu jedzie. Pierwsza torba, nie nasza. Coś takiego? Ktoś nadal? Stanęliśmy przy samym ujściu rzeki, że tak powiem. Pierwszy bagaż, Wiedeń. Jedzie. Przyjechała. Przez chwilę wyłączyli tą taśmę i bałem się, że już nie przyjadą. Już widziałem nas oczyma wyobraźni, jak składamy reklamację. Jedna, już jest last bag. Last bag, ale twoja przyjedzie też. Na pewno przyjedzie. Musi przyjechać. Jedzie Iza walizka jako ostatnia walizka z samolotu. A już się baliśmy, że nie przyjedzie. Jest!